Cześć! Dzisiaj mam urodziny i stwierdziłem, że w tym roku zamiast robić sobie prezent w formie jakiejś rzeczy, to postawię po prostu na emocje i wiecie jak kocham klasyczną motoryzację, kawę i kuchnię włoską. No to z połączenia tych trzech składników destynacja mogła być, słuchajcie, tylko jedna: Włochy. Konkretnie to Mediolan. A dlaczego? No bo jeśli motoryzacja ma gdzieś swoją duszę, no to tylko we Włoszech. I o co konkretnie chodzi, to dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Pierwsza kawka wjeżdża. Nawet nie wyszliśmy z lotniska, nie? Mediolan to miasto stylu, bez wątpienia. Tutaj design nie jest dodatkiem, on jest po prostu stylem życia. A trzeba przyznać, że nawet zwykłe espresso wypite przy trotuarze w najbliższym barze, no to dla Włochów prawdziwy rytuał. Nawet drewniane tramwaje mają więcej charakteru niż niejedno nowe auto, a ludzie żyją trochę wolniej, ale znacznie intensywniej. No i może właśnie dlatego włoskie samochody nigdy nie były tylko środkiem transportu. Dlatego dzisiaj, żeby Wam to udowodnić, zabiorę Was do pewnego muzeum. No i słuchajcie, dojeżdżamy na miejsce. Tak naprawdę jest to miejsce oddalone o kilkanaście kilometrów od centrum Mediolanu. Wysiadamy z pociągu, bo wybraliśmy transport publiczny, kolej podmiejską. Jedziemy do Arese i myślę, że ta miejscowość już powinna Wam zdradzić, o jakie miejsce chodzi. A myślę, że jeszcze kilkanaście minut trasy i wszystko będziemy wiedzieli. Jeszcze tylko szybkie espresso i lecimy. Na espresso we Włoszech można się napić dosłownie wszędzie i kosztuje euro 20, euro 10, także nie opłaca się robić w domu. Siup. No i słuchajcie, jesteśmy już na miejscu w Arese koło Mediolanu. Tak jak mówiłem, to miejsce jest nieprzypadkowe, bo tutaj najmocniej bije serce włoskiej motoryzacji. I czapka, którą dzisiaj mam, chyba zdradza wszystko, bo jesteśmy w Muzeum Alfy Romeo. No i to właśnie tutaj znajdowały się zakłady Alfy Romeo w Arese. Dzisiaj jest to już bardziej miejsce pamięci niż zakład produkcyjny, ale dzięki temu mamy świetne muzeum i kawiarnię, którą też planuję odwiedzić, więc andiamo!
latach 30. Alfa Romeo bardzo szybko weszła w motorsport. W zasadzie można powiedzieć, że nawet dominowała w motorsporcie i w wyścigach. No bo jeździli dla niej tacy kierowcy jak choćby Enzo Ferrari, zanim założył własną markę. No ale wiecie co, ta czerwień jest naprawdę obłędna i w ogóle nie dziwi mnie to, że jeśli ktoś chce mieć Alfa Romeo, to chciałby, żeby było właśnie w takim czerwonym kolorze. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów nadwozia Alfa Romeo to oczywiście Scudetto, czyli osłona chłodnicy w kształcie tarczy. Ona się zmienia oczywiście na przestrzeni lat, ale popatrzcie, cały czas mamy do czynienia z tym elementem. Ta historia jest zawsze zachowana, nieważne o jakich latach produkcji mówimy. Pokażę Wam to też na przykładzie nowszych samochodów tam. Lata 50. i lata 60. dla Alfa Romeo to jej rozkwit. Takie modele jak Giulietta czy Giulia to są samochody, które już są dzisiaj ikonami. Piękna linia nadwozia, lekkie, zwinne samochody z fajnymi osiągami. To coś, co naprawdę przyciąga. No są przepiękne. No ta Alfa to jest w ogóle dla mnie absolutnie idealny samochód. Model 164 z 3-litrowym silnikiem V6 pod maską. To jest totalny kosmos. Bardzo mi się ten samochód podoba. No właśnie, ale lata 80., lata 90. dla Alfa Romeo to troszeczkę, wiecie, trudny okres czasu. Spadek reputacji, problemy jakościowe, przejęcie przez Fiata i inne problemy z tym związane. To wszystko spowodowało, że Alfa Romeo się albo kocha, albo nienawidzi i jej zakup zawsze jest obarczony lekkim ryzykiem. Ten pojazd to Carabo, czyli Skarabeusz. Prototyp samochodu, który został zaprojektowany przez Marcello Gandini, który pracował dla studia Bertone. Tu kompletnie zmieniła się filozofia rysowania nadwozi. Już nie mówimy o krągłościach przypominających mięśnie, a bardziej o czymś, co ma kształt klina, ostrza. Chodziło o to, żeby ciąć powietrze. I słuchajcie, ten samochód Skarabeusz jest absolutnie fenomenalny. Kolor zielony i te brązowe szyby, one mają nam troszeczkę przypominać kolor pancerza Skarabeusza. Drzwi zresztą podnoszone do góry też mają symbolizować skrzydła różnych insektów i owadów. Coś absolutnie fenomenalnego. Popatrzcie, jak ten samochód jest niski. On stoi na podwyższeniu, a i tak sięga mi ledwie do pasa, więc myślę, że pozycja tutaj jest nieco leżąca. Ale jest niesamowity, jest obłędny i wiecie co? Nawet znaczek w tym samochodzie jest fenomenalny, bo kto dzisiaj zaprojektowałby znaczek samochodu, modelu w zasadzie, emblemat w kształcie samochodu i jeszcze z otwieranymi drzwiami? To się już dzisiaj nie wydarzy. No i słuchajcie, jest Alfa Romeo 33 Stradale. Wcześniej pokazywałem Wam makietę tego nowego samochodu, nowej Alfy 33 Stradale, która jest hołdem właśnie dla tego samochodu.
No to jest auto, które ja znam osobiście tylko ze zdjęć i z posterów i nigdy wcześniej nie miałem okazji zobaczyć go na żywo. No muszę przyznać, że kształt jest absolutnie fenomenalny. Samochód jest absolutnie najpiękniejszym samochodem w historii marki Alfa Romeo, o ile nawet nie w historii motoryzacji. Naprawdę dzisiaj wygląda jak coś z zupełnie innej planety i ja już naprawdę nie wiem, co mam więcej Wam powiedzieć, bo ja sam mam wrażenie, że wylądowałem w jakiejś odległej galaktyce. Wyobrażacie sobie Alfę Romeo w mundurze? Otóż tak ona wygląda. To jest samochód, który służył karabinierom i tak naprawdę dzisiaj Alfa Romeo, która służy policji, to jest zupełnie normalny widok we Włoszech. Mi się one bardzo podobają i chyba chciałbym dać się złapać. Wizyta w Muzeum Alfy Romeo dobiegła końca i ja wiem, że Alfa Romeo być może nie jest najrozsądniejszym wyborem w świecie motoryzacji. Albo się ją kocha, albo nienawidzi. Natomiast samo muzeum jest bardzo fajne i serdecznie polecam je każdemu. Każdej osobie, która jest petrolheadem i kocha motoryzację tak jak ja. Bez względu na to tak naprawdę z jaką marką jesteście związani, czy to są samochody niemieckie, francuskie, czy chińskie, whatever, to naprawdę nie ma znaczenia. Warto tu przyjechać i poznać tą historię marki Alfa Romeo, no bo nie jedna marka, nie jeden producent może jej po prostu pozazdrościć. I to jest naprawdę bardzo dobry powód, żeby przylecieć do Mediolanu.